Ziornie krościcanie mejlali nie ino we młynie. Na granicy z Dobrznie mieliśmy te wiatrołki. Jeden z nich stoi do dzisiaj w Bierkowicach w Muzeum Wsi Opolskiej. Niedawno w jednym z filmów było o tym, jak się krościce rozrostały i gdzie powstawały coraz to nowe zagrody domowe. Na tej statystyce widzimy, jak rosła liczba krościckich domostw górskich, zagrodniczych i chałupniczych, które w większym albo mniejszym stopniu trudniły się uprawą ziemi. Rozwojowi demograficznemu towarzyszyło powiększanie powierzchni uprawnej. Żeby więcej ludzi miało co jeść, trzeba było zagospodarowywać coraz to nowe ugory, karczować lasy i uprawiać coraz to nowe połacie ziemi. Kartofle na większą skalę zaczęto uprawiać dopiero w XIX wieku, a na wspomnianych nowo zagospodarowywanych polach uprawiano głównie zboże. Te zdwojone ilości zebranego ziornia trzeba było zmejlać. Istniejące młyny wodne wnet osiągnęły limit swoich mocy przerobowych. Nowych młynów wodnych na rzekach w szeregu nie szło stawiać. Jak nie szło wykorzystywać energii płynącej wody, to zaczęto wykorzystywać energię wiatru. Od XIX wieku zaczęło powstawać coraz więcej wiatrołków. Pierwszy wiatrok w Krościcach, niedaleko granicy z Dobrznie, postawiono w 1801 roku. Kto go zbudował, nie wiemy, ale wiemy, że 26 lat później kupił go Jakob Kokot. Jakob był synem Andreasa Kokota, właściciela młynu wodnego nad rzeką Brynicą i już za młodu robił u boku ojca za młynarza. Urodzony w 1792 roku Jakob ożenił się w 1820 roku z Marią, córką Lorenza Prudlika i poszedł na gospodarstwo śmiejowe, które Maria dostała w spadku. 7 lat później Jakob sprzedał gospodarstwo Bartkowi Sura z Domaradza. Za pieniądze, które dostał od Sury, Jakob kupił krościcki wiatrołk i został windmillerem. Tak też był odnotowywany w księgach kościelnych. Jakob Kokot sprzedał swój wiatrołk urodzonemu w Perszał, czyli w dzisiejszej Perzowie za Namysłowie, Karlowi Sloty. Nowy właściciel krościckiego wiatrołka dokupił hektar ziemi przy niej leżącej i postawił tu swój dom. Na początku 1853 roku Karl Sloty kupił też wiatrołk stojący pod Olesny w miejscowości Szynwald. Zebrał go na drobne tajle, które przywiózł do Krościc i złożył wniosek na zezwolenie postawienia tego starego wiatrołka na swojej ziemi. Wniosek ten wstępnie był odrzucony, a Karl Sloty zobowiązany został do dostarczenia planu sytuacyjnego przedstawiającego, gdzie genau ten wiatrok miałby stać. W 1855 roku Zloty dostał zgodę na postawienie kupionego wiatrołka. Na przesłany i zatwierdzony planie sytuacyjnym widzimy dokładne położenie pierwszego wiatrołka, który stał prawie na granicy z Dobrznie, ale jest po krościckiej stronie, a tu, idąc od dzisiejszej ulicy Wiatrołki bardziej w głąb ku wsi, stał nowo kupiony wiatrołk kozłowy. Ten był lepszy niż ten pierwszy, bo ustawiał się na koźle do kierunku wiatru. Po Karlu Zloty wiatrołki przeszły w ręce jego bratanicy Anny, a w zasadzie jej męża Gottlieba Witek. 2 wiatrołki na krościckiej ziemi stały od 1855 do 1884 roku, kiedy to ten kozłowy, postawiony przez Karla Zloty, się społył. Gottlieb Witek, widząc zapotrzebowanie w Krościcach na 2 wiatrołki, odkupił z folwarków pokoju inny kozłowy, postawił go jednak po drugiej stronie dzisiejszej ulicy Wiatraki, tuż za granicą z Dobrznie. Gottlieb Witek na swoich spadkobierców wyznaczył synów Karla i Friedricha. Karl Witek dostał ten wiatrołk, co stał w Krościcach od 1801 roku. Na początku XX wieku spłonął i ten, a na jego miejsce Karl Witek postawił wiatrołk sprowadzony z Siołkowic. Od Karla przejął go jego syn Friedrich. Ten mejlał zboże krościckie wiatrołki jeszcze po wojnie, ale ówczesna władza ludowa wykończyła go, podobnie jak i kans innych prywaciarzy, wysokimi podatkoma. Zubożały Friedrich Witek zbierał krościcki wiatrołk deska po desce, zużywając je na opał, a w końcu w 1969 roku wyjechał z rodziną do Merseburga w NRD. Brat Karla Witka, który dostał po ojcu ten wiatrołk kozłowy, co stał za granicą z Dobrzniem, próbował go unowocześnić i w 1901 roku zakupił na kredyt lokomobila parową, która miała zastąpić napęd wiatrowy. Nie był to jednak dobry pomysł,
bo przez drogi wągiel i wysokie raty spłacanego kredytu spankrucił, a wiatrok w 1906 roku przejęła Dobrzyńską Kasa Pożyczkową, którą sprzedała go w 1909 roku Simonowi Adamiec. Ten przekazał go synowi Francowi, a ten z kolei na koniec swojemu synowi Rochowi. Roch Adamiec mejlał zboże do roku 1958. W latach 70. XX wieku wiatrok Adamców odebrano i przeniesiono do Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach, gdzie odrestaurowany stoi do dzisiaj.